Program CAD Profi pozwala w szybki i wygodny sposób zaprojektować cały budynek od podstaw. Projektowanie budynku zaczynamy od narysowania ścian. Za pomocą polecenia Plinia rysujemy obrys budynku, podając określone wymiary. W programie można rysować ściany jedno- oraz wielowarstwowe. Polecenie zawiera różne rodzaje ścian pogrupowanych według materiałów lub przeznaczenia. Użytkownik może szybko zdefiniować i zapisać własne typy ścian. Program CAD Profi pozwala na błyskawiczne rysowanie ścian wzdłuż wskazanej infolinii. Opcja ta jest przydatna, na przykład gdy mamy wcześniej narysowany obrys budynku. Podczas rysowania ściany można wybrać krawędź rysowania. W przypadku rysowania ścian działowych wygodnie jest rysować z odsunięciem. Wymiar odsunięcia możemy pobrać z rysunku. Aby narysować osie siatki planarnej, najlepiej narysować prostokąt według krawędzi ścian, a potem posłużyć się komendą odsuń i określić wartość odsunięcia, aby wyznaczyć docelowe granice siatki. W kolejnym kroku wygodnie jest ukryć wszystkie warstwy CAD Profi z wyjątkiem osi. Za pomocą polecenia wydłuż przedłużamy wszystkie osie ścian. Na koniec włączamy wszystkie warstwy. Oznaczenia osi są dostępne w poleceniu Symbole i oznaczenia. Podczas wstawiania oznaczeń zaznaczamy opcję Wstaw w wiele linii, dzięki czemu szybko wstawimy wybrany symbol we wszystkie osie. Po wykonaniu rysunku może być konieczne odpowiednie dopasowanie współczynnika gęstości linii. Najwygodniej wykonać to w opcjach programu CAD Profi. Zmiana gęstości linii wymaga także odświeżenia grubości warstw izolacyjnych ścian. Po uruchomieniu polecenia ściany, program automatycznie zaproponuje zastosowanie niezbędnych zmian. Program CAD Profi posiada kompletną bibliotekę przepustów, kominów oraz kanałów wentylacji grawitacyjnej. Dostępny jest konfigurator, który pozwala w prosty i wizualny sposób dobrać kanały wentylacyjne. Wygodnym sposobem określenia wymiarów jest wykorzystanie opcji pobrania odległości z rysunku. Na miniaturach są punkty wstawienia ułatwiające precyzyjne wstawianie obiektów do projektu. Podczas wstawienia można wykorzystywać punkty charakterystyczne programu CAD. W tym przypadku jest to prostopadłość. Podczas wstawiania obiektów można w linii poleceń wpisać kąt obrotu obiektu lub wskazać punkt określający ten kąt. W przypadku konieczności możemy wykorzystywać wszystkie polecenia edycyjne programu CAD, w tym przesuń, obróć, lustro. Wszystkie obiekty programu CAD Profi są elementami parametrycznymi, dlatego użytkownik ma możliwość określania dowolnych wymiarów.
Możliwe jest także zapisywanie obiektów z własnymi wymiarami w bibliotekach programu. W programie CAD Profi w poleceniu Okna i drzwi dostępna jest parametryczna biblioteka stolarki okiennej i drzwiowej. Aby wstawić okno, określ żądaną krawędź ściany. Automatycznie połączy się z nią i zezwoli na przesuwanie okna wzdłuż ściany. Można wybrać okno o żądanych wymiarach lub określić własne wymiary. Można również dodać do biblioteki okna, które użytkownik najczęściej wykorzystuje. W celu określenia punktu wstawienia wprowadź wartość odsunięcia. Elementy można wstawiać w różnych widokach. Użytkownik może w łatwy sposób określać własne wymiary. Podczas wstawiania określana jest strona otwierania drzwi. Program posiada funkcję szybkiej edycji. Podwójne kliknięcie w dany element wyświetli opcję edycji, w tym zmianę kierunku otwierania drzwi. Dla każdego schematu rysunkowego dostępne są punkty wstawiania. Za pomocą polecenia Symbole i oznaczenia użytkownik może w szybki sposób wstawić oznaczenia stolarki. W programie CAD Profi możliwe jest definiowanie oraz oznaczanie pomieszczeń lub innych powierzchni użytkowych. Aby wstawić metki, użyj polecenia Definiowanie pomieszczeń, znajdującego się na wstążce Architectural. W polach wyboru oraz polach edycyjnych można określić wybraną wartość. Użytkownik może wpisać dodatkowe wartości, które nie występują na liście. Program automatycznie odnajduje obwiednie pomieszczeń oraz oblicza ich powierzchnię. Linia podziału pomieszczeń pozwala na narysowanie logicznego podziału pomieszczeń, które nie są oddzielone ścianami.
Przyciski strzałek pozwalają wyszukać w projekcie najmniejszy wolny lub kolejny numer pomieszczenia. Po dokonaniu zmian w rysunku program automatycznie aktualizuje wartość powierzchni pomieszczeń. Polecenie zestawienia materiałów pozwala na uzyskiwanie różnorodnych wydruków i wyciągów danych. Użytkownik ma możliwość wyboru wyprowadzenia danych oraz dostosowania układu zestawienia do własnych potrzeb. Eksport do CSV pozwala zapisać dane do pliku, który może być potem wykorzystywany w dowolny sposób, np. w celu obliczenia sumy powierzchni lub łącznych strat ciepła budynku. CAD Profi Architectural posiada generator pozwalający na automatyczne narysowanie schodów o wybranych parametrach. Wygodnym sposobem określenia wymiarów jest wykorzystanie opcji pobrania odległości z rysunku. Schody wstawione do rysunku mogą być dowolnie edytowane. W celu stworzenia czytelnego rysunku użytkownik może ukryć niektóre warstwy. CAD Profi Architectural posiada bogatą bibliotekę mebli i wyposażenia. W programie dostępna jest opcja wyszukiwania, dzięki której możliwe jest szybkie znalezienie żądanych elementów. Przy tworzeniu projektów zachodzi konieczność wstawiania do rysunku obiektów z różnych kategorii. Polecenie „Wstaw podobny obiekt” otwiera odpowiednią kategorię w bibliotece, co pozwala na szybsze dotarcie do potrzebnych elementów. W przypadku wstawiania mebli możliwe jest stworzenie listy wstawianych obiektów. Dzięki temu wstawiamy wybrany mebel w więcej niż jedno miejsce bez potrzeby ponownego uruchamiania polecenia. Za pomocą polecenia „Szybka edycja” można m.in. zmienić wymiary wybranego elementu. Dzięki poleceniu Mirror – lustro można kopiować i odwracać wybrane przez nas meble. Elementy można wstawiać z różnym punktem wstawienia. Wygodnym sposobem określenia wymiarów jest skorzystanie z opcji pobrania wymiaru bezpośrednio z rysunku. Polecenie „Meble, wyposażenie” pozwala na wstawianie szaf modułowych. Użytkownik może wybrać rodzaj drzwi, uchwyt oraz podać wymiar szafy. Użytkownik ma możliwość wyboru widoku szczegółowego lub uproszczonego wnętrza szafy.
W dowolnym momencie projektowania możliwa jest modyfikacja wszystkich elementów składowych szafy. Polecenie dachy umożliwia szybkie wstawienie do rysunku wybranego typu dachu o określonych przez użytkownika wymiarach. Wygodnym sposobem określenia wymiarów jest skorzystanie z opcji pobrania wymiaru bezpośrednio z rysunku. Wstawiony do rysunku dach można dowolnie edytować. W poleceniu okna i drzwi dostępna jest parametryczna biblioteka stolarki okiennej, w tym okna i wyłazy dachowe. Program automatycznie wylicza pole powierzchni połaci, a jej wartość można sprawdzić m.in. korzystając z polecenia Atrybuty i opisy. Program posiada polecenie ułatwiające wymiarowanie budynków. Styl wymiarowania może być dowolnie dostosowany według potrzeb projektanta. Podczas wymiarowania należy określić położenie głównej linii wymiarowej, a następnie wskazać wymiarowane punkty. Istnieje możliwość kontynuacji istniejącego już łańcucha wymiarowego. W celu skrócenia lub wydłużenia bocznej linii możemy skorzystać z polecenia Skróć, wydłuż linię boczną. Program posiada możliwość definicji własnych wymiarów. Polecenie Wstaw alternatywny widok pozwala projektantowi na szybkie odwzorowanie uprzednio wstawionej stolarki budowlanej w widoku z rzutu na widok elewacji. Opcja Powtarzaj polecenie pozwala wielokrotnie wstawić wskazany obiekt w wybranym widoku bez potrzeby ponownego uruchamiania polecenia. Obiekty dostępne w programie CAD Profi można wstawić do rysunku w wielu widokach. Dzięki temu projektant może łatwo przygotować rysunek w widoku zrzutu, przekroju czy elewacji. Program CAD Profi Architectural
Posiada bibliotekę rynien stalowych, PVC oraz rury spustowe wraz z wyposażeniem. System rynien dachowych pozwala rysować całe ciągi rynien z automatycznym wstawianiem uchwytów i łączników rynnowych. Możliwe jest także wykonywanie połączeń za pomocą narożników. Podczas łączenia program CAD Profi automatycznie wydłuża lub skraca łączone rynny. Dzięki bibliotece elementów, takich jak leje spustowe, obejmy, denka rynnowe, kolanka, trójniki, osadniki i tym podobne, użytkownik jest w stanie narysować kompletny projekt odwodnienia dachu. Rysowanie rynien dachowych w widoku elewacji z uwzględnieniem narożników i lejów spustowych. Wstawianie rur spustowych. W zależności od wybranego obiektu dostępne są różne widoki. Wstawianie osadnika rury spustowej. Wygodnym sposobem określenia wymiarów jest użycie opcji Pobierz wymiar z rysunku, a także skorzystanie z polecenia Rozmieść, które pozwala rozmieścić obejmy w równych odległościach wzdłuż wskazanego odcinka. CAD Profi Architectural pozwala na szybkie opisywanie projektów budowlanych. Jednym z typów oznaczeń są koty wysokościowe. Poziom kot wysokościowych może być automatycznie obliczany względem początku lokalnego albo globalnego układu współrzędnych. Zmiana punktu referencyjnego oznaczenia poziomu automatycznie zaktualizuje powiązane z nim koty wysokościowe. Program posiada wiele dodatkowych symboli, w tym symbole topograficzne, strzałki, oznaczenia wejść,
nachylenia terenu i inne. Po przygotowaniu projektu można stworzyć zestawienie materiałowe. Kreator zestawień posiada wiele predefiniowanych specyfikacji oraz legend przygotowanych dla różnych branż oraz producentów. Użytkownik może dowolnie zmienić parametry każdego zestawienia, np. dodać, usunąć lub zmienić kolejność drukowanych danych. Użytkownik może edytować dane drukowane w nagłówku oraz wybrać graficzne logo. Zestawienie możemy zapisać do pliku CSV, a następnie otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Po eksporcie zestawień do arkusza kalkulacyjnego możliwe jest przeprowadzenie obliczeń lub inna analiza danych. Zestawienie można wydrukować lub zapisać w różnych formatach PDF, XML, JPG i inne. Dostępna jest również opcja podglądu wydruku. Jednym z typów zestawień w programie CAD Profi są graficzne legendy. Przed umieszczeniem legendy w rysunku można określić różne parametry, w tym wysokość tekstu oraz szerokość legendy. Program CAD Profi zawiera ramki rysunkowe, tabelki i inne obiekty, które są stosowane podczas przygotowania projektu do wydruku. Okno drukowania w programie CAD zawiera wiele ustawień, takich jak wybór drukarki, rozmiaru papieru, orientację rysunku, stylu wydruku i inne. Gotowe szablony strony tytułowej znajdują się w poleceniu Ramki i tabelki. Zawierają one pola edycyjne z podstawowymi danymi projektu. Po wstawieniu strony tworzymy nowy arkusz, na którym znajdzie się rzut parteru. Użytkownik ma możliwość wyłączenia pomocniczych warstw, dzięki czemu nie zostaną one wydrukowane. Za pomocą Viewports można wstawić rzutnię zawierającą widok modelu. Opcja Dopasuj dopasuje rzutnię do rozmiaru arkusza. Docelową skalę rysunków należy określić podczas komponowania arkusza. Najwygodniej zrobić to w oknie właściwości. Za pomocą polecenia Ramki i tabelki użytkownik może wstawić ramkę dopasowaną do wielkości arkusza. Polecenie posiada wiele różnych tabelek rysunkowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. Aby wyłączyć skalowanie typu linii w arkuszu, zmienimy wartość zmiennej systemowej PSL Scale na 0. Użytkownik może zmienić nazwy arkuszy oraz zobaczyć podgląd wydruku.